Siema, w dzisiejszym odcinku Skyline, ale naprawiony, bo po swapie z RBK na 2JZ. Przed Wami R33 Marcina. A więc dobra, witamy się z Marcinem, siemanko. Siema. No i opowiadaj mi, co my tu mamy. To jest mój Sky. Przez wielu jest nazywany chyba profanacją, bo Profanacją. niewiele z niego zostało z serii po prostu. No głównie ma swapa na JZ. Jak mogłeś to zrobić? Wielu ludzi się o to pyta. Generalnie najpierw były jeden airbag, potem był drugi airbag i... Czyli męczyłeś się z tymi airbagami? Znaczy nie, to nie chodziło o to, że coś się z nimi działo, tylko mieliśmy wtedy dużo większą chęć zrobienia dużej mocy. Najłatwiej i tak naprawdę na końcu najtaniej jest zrobić to w JZ. Czyli taniej było zmienić w ogóle całkowicie cały silnik, niżeli... Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli mówimy oczywiście o jakichś większych mocach, bo jak chcemy przekroczyć 600 w górę, no to airbag jest bardzo awaryjnym silnikiem, po prostu. JZ jest taki, że te 600 koni to dla niego jest coś takiego jak, wiesz, powiedzmy prawie seria i można jeździć i nic się nie dzieje. Jest No tak. bezawaryjnie. Jak to mówią, 1000 koni bez zakucia robią supry i na tych silnikach, więc 600 to jest dla niego nic, nie? Dokładnie. Powiedz mi, dlaczego akurat wybrałeś tą budę? Kiedy to było i w ogóle skąd w ogóle pomysł na to auto? Ja miałem wcześniej 200 SX-a, też kilka lat, no i to taka, wiesz, level wyżej, no nie? To były lata, gdzie było bardzo mało tych samochodów. 200 SX to był rarytas, ciężko go było wtedy gdzieś spotkać. A o jakich czasach mówimy? Ile to było? To było temu? 20 ponad lat temu, 20. Ja ten samochód mam 23 lata. Skyline wtedy to w ogóle to abstrakcja, to 200 SX był rzadki, a właśnie Sky to, nie wiem, ten w ogóle był, podejrzewam, zarejestrowany może trzeci, czwarty w Polsce. Już nie mówiąc o jaka była historia z rejestracją, bo to w tamtych czasach to naprawdę nie było takie proste, żeby ten Trudno było samochód... niż teraz? Było trudne o teraz tyle, jest już, wiesz, teraz jest zagmatwana problem, sprawa. ale ludzie wiedzą jak. A wtedy był problem, że po przyjściu do pani w okienku, jak ona usłyszała Nissan Skyline, nie. I to było tyle, nie było w ogóle tematu rozmowy. To była długa historia, generalnie trwało to trochę i to była też taka bardzo duża niepewność, bo trzeba było zrobić opłaty. Trzeba było to auto przerobić, bo możliwość rejestracji w zasadzie była tylko z kierownicą po naszej stronie, wydać na to wszystko pieniądze, a nikt nie wiedział, czy to przejdzie. No nie, dla mnie to była oczywiście wtedy duża kwota. Więc to była, powiedzmy, taki kot w worku trochę, Tak, bo nie właśnie wiesz, o to czy chodziło, finalnie no. nim się chociaż raz przejedziesz, wiesz, wtedy legalnie. to dla mnie było kosmiczne pieniądze, no taka prawda, no nie, ja byłem wtedy małolatem i wiesz, i generalnie no status nie pozwalał naprawdę na to, tylko że wiesz, sprzedałem 200 Sixa, zresztą dołożyłem tego, robiłem to sam, więc wiesz, więc jakoś to tam szło, ale niepewność była straszna i w ogóle to czekanie na odstępstwo, ja to auto rejestrowałem pół roku. Pół roku wypisywania pism, wysyłania, dostawania odpowiedzi, gdzie oni mają, wiesz, miesiąc na odpowiedź, czy ileś, no jak a ty czekasz tam jak na, wiesz. Ale faktycznie, no, potem jak, wiesz, jak się zarejestrował, nie, no to, no wiesz, wiadomo, teraz są rzadkie jakby z rzadkości, no nie, a wtedy to była abstrakcja, bo ich nie było. Czyli mówisz, że masz auto już 20 ponad lat, nie? Tak, ponad 23. A pamiętasz, jaką kwotę wtedy położyłeś na ten wóz? No na dzisiejsze czasy to byłby żart, bo 25 000. Teraz wszyscy się pukają głowę. I on mówi, że 25 000 za taki wóz to dużo? Tak, tylko że to było te 23 Inna lata skala, temu, dokładnie, nie? inne zarobki. Ty byłeś młodszy, inne Oczywiście, zarobki, tak. To wiesz, ja nie wiem, wszystko... to nie był czas, gdzie ja pracowałem w komisie, to ile dobrze pamiętam, to mi się wydaje, że ja chyba zarabiałem wtedy 1800 zł, coś takiego, nie pamiętam, ale wiem, że to było, wiesz, no nie? To i tak była duża kwota, ale myślę, że i tak mniejsza niż na obecne czasy, powiedzmy, no bo właśnie chyba ich nikt tak nie szukał wtedy jeszcze, to był ten moment. Wiecie, zakup to był najmniejszy problem. A właśnie, w jakim stanie go wtedy kupiłeś? Auto było powiedzmy sprawne, znaczy przemieszczające się było, jeżdżące, ale miało kilka bolączek i poza tym był zaczęty, powiedzmy, jakiś tam tuning wizualny, że ono było częściowo zmatowione, zaczęty jakiś bodykit inny niż teraz, zakładany, no wiecie, no gość sobie zaczął robić, no nie, i ja go wtedy odkupiłem, no ale oczywiście kierownica była po prawej stronie, niezarejestrowany, no i się zaczęło, bo pierwszy jakby temat to i rejestracja, druga sprawa, że sobie nie wyobrażałem jazdy z kierownicą po prawej stronie, więc pierwsze myślenie było właśnie o przekładce, a jeżeli tam mechanicznie powiedzmy ogarniam, no to zrobiłem to sam. I w sumie ja aut przerobiłem w życiu sporo z kierownicy z prawej strony na lewą stronę, ale to było pierwsze, więc chyba sobie wybrałem dosyć trudny temat na pierwszy szał, że tak powiem, no nie? Właśnie, jak już do tego nawiązujesz, no bo to nie tylko sobie, wiesz, jeździsz tym samochodem i nie tylko sobie zrobiłeś swój samochód, tylko robisz jeszcze oprócz tego mnóstwo innych samochodów, wszystkich tutaj powiedzmy ludzi z okolic. No tak się to zaczęło. Kiedy to się zaczęło? Zaczęło się od tego,
że zacząłem robić samochody dla siebie. Wcześniej też motocykle, różne dziwne inne pojazdy, bo zawsze byłem zainteresowany. Powoli to się tak rozrastało, no bo wiesz, jak robiłem dla siebie, to za jakiś czas jeden kolega, drugi kolega, to zrób mi coś. Teraz od wielu lat, już pewnie 15 albo więcej nawet, mamy już firmę i robię głównie JDM-y, ale nie tylko. No, po prostu jakieś przeróbki, modyfikacje, renowacje, bo coraz więcej starszych samochodów z jakimś tam Driftowozy też się przewidziało. Driftowozów dużo, bardzo dużo robiłem. Jeździliśmy był taki okres, że jeździliśmy dosyć intensywnie na zawody, ja jako obsługa, a motorsko też coś tam jeździłem, ale to wiecie, dla fanów, poza tym nie ten budżet. Czy ty miałeś jakąś szkołę w tym kierunku? Czy Nie. byłeś nakierowywany? Totalnie. Czy to właśnie tak bardziej z zajawki, Nie, wiesz, że totalnie tu jeden nie, to temat też do jest- roboty, drugi temat do roboty? Tak, to się stąd wywodziło. Zainteresowany byłem zawsze lubiłem. Mój tata też miał, wiadomo, samochody, lubił i tak dalej, ale bardziej wynikało to stąd, że chciałem mieć, a nie było gdzie tego zrobić, a że jakaś smykałka była od małego, no to po prostu to robiłem i to się tak rozrastało. Przeróbki skąd przyszły? Kurczę, nie wiem, bo ja przerobiłem wszystko. Od zawsze każdy pojazd był przerobiony, każdy, od począwszy jakichś rowerów, jak byłem dzieciakiem, do po kolei motocykle, samochody i tak dalej. No i tak to się rozwinęło i z wykształcenia jestem totalnie nie mechanikiem, bo rodzice tego nie chcieli. Moja mama była nauczycielką, ona jak pewnie każda nauczycielka miała wizję, że my wszyscy będziemy lekarzami i nie wiem, coś porządnego będziemy robić, a ja się upierałem. Wszyscy po studiach, wiesz, tam no się właśnie w tak było, książkach. było parcie bardzo duże, ale no u mnie się nie udało bardzo. Ja się upierałem, byłem tą czarną owcą w domu. Chyba finalnie nie żałujesz. że to Nie poszło żałuję. Żałuję i tak, że późno to zacząłem. Bo ja właśnie przez to, że moi rodzice mieli właśnie inne wizje, no nie było szans i tak się skończyło na samochodach. No i... Także ja z wykształcenia nie jestem mechanikiem, a robię je prawie całe życie. Praktycznie całe życie. No ja przy tobie mogę powiedzieć, że jestem jak małolat nie? I jak ja byłem właśnie, powiedzmy, wchodziłem w świat motoryzacji, no to już słyszałem o tobie i o twojej firmie, Tak, więc tak, wiesz, tak. to też o czymś świadczy. Może tutaj tak z być, Krakowa i dokładnie. okolic, nie? Może tak być. No tutaj w okolicach chyba wszyscy mnie znali. Nie wiem czy teraz, bo teraz mi się wydaje, że ja robię na mniejszą skalę, robię cały czas, ale mniej przerobu samochodów, bo ja z czasem doszedłem do wniosku, że nie muszę, ani nie chcę rozwijać tego w ten sposób, żeby mieć dużo pracowników i robić dużo samochodów. Ja chcę robić indywidualnie, wolniej, a dokładniej, żeby te auta były fajniejsze i mieć lepszy kontakt z klientem taki. I może właśnie stąd ta wiesz, renoma, nie? Że jeżeli może, zrobisz no nie komuś wiem, dobrze, nie to wiem. się roznosi dalej, nie? A może robiłem za tanio. To inna kwestia, nie? Dobra, słuchaj, to przejdźmy jeszcze do auta już powoli. Powiedz mi, powiedziałeś, że on na początek miał 2 airbagi w sobie. Co Tak, tam, znaczy o co 2 chodzi? miał. Miał jednego airbega wsadzonego jeżdżącego, troszkę go modyfikowałem, bo to się tak wiadomo, z czasem rozwijało. Klientom robiłem coraz mocniejsze samochody, więc ja też chciałem. I przyszedł moment taki, że wiesz, najpierw bardzo mocno robiliśmy te airbagi do driftu, bo to był też taki czas w Polsce, że jakby airbag był takim pierwszym mocniejszym motorem do driftu w Polsce. JZ jeszcze nie był u nas taki popularny I mówisz przez o RB 25, zdecydowanie RB25D. Potem weszły motory z R34, też RB25D, tylko Neo, bo w sumie bardzo łatwo je było kupić, bo zaczęli je sprowadzać ludzie, nawet ta krakowska firma. Doszliśmy do jakiegoś tam pułapu mocy 500 koni w drifcie, gdzie te silniki jak były dbane, jeszcze jeździły. Czy już jak dostawały w piec i jak ktoś chciał jeszcze więcej, to po prostu to już było bardzo drogie, żeby RBK zrobić na wyższą moc. I bezawaryjnie, bo one się psuły. Po prostu przy tych mocach się bardzo psuły. No i naturalnie, jak to i na świecie i u nas po prostu zaczął wchodzić JZ, no był łatwiejszy w uzyskaniu mocy, po prostu. Mój Neo poszedł do Michała, do PS13, którą mieliście tutaj Tu wcześniej. gdzieś odnośnik znajdziecie, jak będziecie o tym mówić. A ja poszedłem od razu w JZ i zrobiłem JZ. On tu zresztą jest w tym samochodzie, ja pierdzielę już pewnie też z 15-20 lat, no nie, z 15 pewnie. No i ewoluował jakieś tam różne wizje, różne setupy. No teraz ma 615 koni i tam ponad 700 N. Ja doszedłem do wniosku, że to jest jeszcze dosyć optymalna moc, żeby w samochodzie RWD dało się ją przenieść na asfalt. Tu i tak jest łatwiej, bo to jest ciężkie, a te silniki jak na przykład wsadzasz do 200 SX-ów czy do jakiejś lekkiej BM-ki, no to jak już robisz te, nie wiem, 700 koni plus do driftu, okej, wiadomo, tam podparcie mocy zawsze jest właściwe, a na drodze, no wiadomo, fajnie, ale to już daje tylko taki czas między, nie wiem, 100-200 i to też tak naprawdę jak No i masz gdzie to 700... wykorzystasz? Na obwodnicę pojedziesz, Coraz- owszem, Trochę ale... czasy mamy takie, że teraz ciężej tym jeździć, ale tym autem, jak ja mam tak zrobione, mam bardzo dużo przeróbek, też nie tylko moc, tylko tu jest bardzo mocno przerobione zawieszenie. Wszystko jest na unibolach, mimo że auto jest szerokie, ja nie mam dystansów, tu wszystko jest szerokością zawieszenia, długością półosie i tak dalej, to jest wszystko mocno
przerobione i to auto, mimo że z RWD jest bardzo trakcyjne, no nie? I ja właśnie nie bardzo chcę... No wiadomo, jak jest zimno, jest ciężko, no nie? Ale przy dobrej oponie, przy tych wszystkich przeróbkach, które ja mam, to auto ma dosyć niezłą trakcję i tak naprawdę dobrze startuje i tam powyżej jakiejś tam prędkości już jedzie, bo tak naprawdę jak robisz auta z dużą mocą i masz te właśnie grubo powyżej 600 koni, to nie jest niczym dziwnym, że auto przy 150 gubi trakcję. Nawet na suchym asfalcie przy wciśnięciu gazu, no nie? No i wiadomo, no fajne też, ale wiesz, na efektywność tego samochodu nie bardzo się przekłada, no nie? tak. No a ja tu mam bardzo dużo rzeczy zrobionych właśnie, żeby to auto mimo wszystko było trakcyjne i działało, no nie? To nie do końca jest driftowóz, chociaż też dawniej był, no bo dawniej żeśmy tam wszyscy... Na przykład przez większość lat w tym aucie nie było klimy i dalej w tym momencie nie ma, ale już jest wszystko przygotowane, tylko mi się po prostu nie chciało tego złożyć. A wtedy jak zaczynaliśmy, to oczywiście my wszyscy myśleliśmy, że będziemy drifterami, no nie? No, a później oczywiście życie weryfikuje. Klima do nabicia, tak? Dokładnie, jak u handlarza typowego. Co tu masz za body na tym samochodzie założone? Body jest to jakby no, z różnych firm, z różnych elementów, bo też trochę takie czasy były, że dostępność była kiepska. Body jako błotniki, jako zderzaki i progi to wcześniej było taka firma JDL, która to robiła i o dziwo jest to polska firma, potem ktoś to wykupił. Okej. Ja później zmieniłem przedni zderzak na oryginalny GTR-owy z ABS-u, oryginał, bo wiadomo, laminaty idą w kawałki za każdym razem, to jest No tak. dużo wygodniejsze, po prostu jest ładny, ale ja też z czasem zmodyfikowałem to body, że tam troszkę je poprzerabiałem, bo był jakiś wlocik, coś i mi się to nie podobało. Doszły błotniki poszerzające tył, przednie to jest jakby custom zrobiony przeze mnie, czyli na bazie seryjnego jest poszerzony, żeby się mieściło koło, no i żeby wyglądał lepiej. Lotka jest to jakby część z GTR-a, czyli dół jest z GTR-a, góra jest carbon firmy BR. Czyli deskę podmieniłeś jakby na seryjnych no, stopkach. znaczy jedna z firm robi takie właśnie specjalne pod to oryginalne nogi właśnie z GTR-a. Mi się to dosyć podobało. Tylny zderzak jeszcze z poprzedniego właśnie bodykitu i z przodu doszły jeszcze te kanarcy, które Na niby bokach. mają coś tam robić, a tak naprawdę każdy zakłada je dla wyglądu, tak mi się No wydaje. tak, robi taki time No atakowy, i nie? w zasadzie tyle, no mówię, poszerzenie jest dosyć duże i chyba to zrobiło wygląd, bo moim zdaniem, bądźmy szczerzy, ale 33 jest najbrzydszym Skyem ze wszystkich Skyline'ów. On teraz trochę Zdania zyskał... podzielone, no. A czy wiesz, mi się wydaje, że on teraz trochę zyskał na swojej wartości, no bo i znikły, no nie? A ja mam zdanie, że najładniejsze wiadomo to jest 34, 32, chyba bardziej kultowe po prostu. Ten też co prawda jest jakby poliftowym Nissanem R33 i on ma inną maskę, inne reflektory z przodu, że ma gładkie szkło. Tu też było dołożone jakiś xenon, jakaś soczewa, żeby to wiesz w ogóle działało, no nie, i świeciło. A jakie masz koła założone w tej chwili? Koła wiadomo zmienione, są to koła firmy Cosmis, nawet nie pamiętam jaki model, 9,5, 10,5, żeby zmieściło szeroką oponę. A opony? Tył, no semi-sliki, z przodu Federal, z tyłu Hankook, no bo przy tych mocach I seryjne kleją? opony. Kleją jak jest pogoda. Na deszczu nie kleją, Czyli, to nie jest opona. czyli na są deszcz. kapryśne, muszą mieć odpowiednie warunki. Zdecydowanie, musi być to zagrzana opona, zwłaszcza tylna generalnie, to jest taka opona, która robi robotę, ale dopiero pod wpływem temperatury. Ale są też zdradliwe, w tym sensie, że tak pojedziesz na przykład prosty odcinek na drodze, ona się wychłodzi, a człowiek oczywiście o tym nie myśli, to No tak. w następnym łuku jednak może nie trzymać, Może a nie być jak trzymała. poprzednim, no, Dokładnie. dokładnie. I to jest zdradliwe, trzeba się tego pilnować, no ale to wiesz, no w takim aucie musi być No opona. ale bo właśnie, już jak masz taką moc, gdzie No wiesz, musi że jak wiesz, depniesz mu Tak, mocniej, to tak, ten tak. tył ucieka. Ucieka, to druga raczej sprawa jest tak jesteś- samo hamowanie, kierowalność, no musi być opona, która robi robotę po prostu, bo nie do przeniesienia jest. Oczywiście na szczęście teraz już jest tak, że można kupić dobre opony, nawet drogowe, które są, wiesz, dobrej jakości i dają radę. Jak było z twoją, powiedzmy to nauką albo przyzwyczajeniem się do tego samochodu? No bo raczej nie jeździłeś od razu 600-konnym No samochodem. nie, ja miałem wiele samochodów, szło to tak jakby etapami, nie zrobiłem od razu takiej mocy, miałem wcześniej 200 SX-a, po drodze też jakieś różne BMW właśnie i po kolei ta moc też szła do góry, trochę też tym klientom, oni też tak trochę napędzali, bo coraz więcej i to człowiek ma w głowie takie, to przy sobie też zrobię, no nie? No i tak po kolei. Wszystkim robię po 800, dokładnie. 900, a ja mam No kurczę. teraz tak, dokładnie, są już takie moce. Ja co prawda wystopowałem, już sobie nie robię, bo już nie potrzeba uważam, ale no jest optymalnie. Okej. Wolne nie jest. Przejdźmy do hamulców. Co to są za Hamulce hamulce? są Bo no i z przodu i z tyłu wymienione. Z przodu jest zestaw od jakby i tarcza i zacisk się udało dopasować z poliftowego RS3.
czyli 8-tłoczkowy zacisk 370 mm tarcza. Okej, to kawał tarczy. Tak, no ale to już jest któryś zestaw z kolei, no bo wiesz, jednak z tą mocą, z wagą samochodu, no musi iść hamulec i dopiero ten uważam jest taki, że daje rady, te 8 tłoków, dobre klocki i tak dalej robią robotę, a z tyłu jest zestaw, tarcza jest 370Z, która tu praktycznie pasuje plug and play, że fajnie, że pasuje na oryginalny tarczobęben i zachowujemy normalny ręczny, a zacisk jest z Cayenne'a też bardzo popularny, zacisk tylny, dobre Brembo z dobrym klockiem no i też tarcza 350 mm z tyłu też już robi robotę, no nie, no bo to nie tylko przodem się hamuje w samochodach typu RWD czy czteronapędowych, bardzo ważny jest też tylny hamulec. No wiesz, masz z tyłu większe tarcze niż niektórzy, Myślę, że w wielu łącząc wszystkie tarcze, wszystkie z może tak cztereku, być, nie? tak. A jak wygląda kwestia zawieszenia? Bo tu mówisz, że już kombinowałeś trochę bardziej. Tak, tu jest całe zawieszenie zmienione, nic nie zostało z serii. Wszystkie wahacze są regulowane, wszystkie są na unibolach, a zawias jest tej na model bodajże Flex, nie pamiętam, czy jakiś tam Kirkut, coś tam. Taki dosyć wysoki już model, może nie najwyższy, ale bardzo wysoki model. W sumie dosyć wiekowe zawieszenie, to dobrze działa. Wcześniej miałem też inne zawieszenie gwintowane, nie narzekałem. Dopiero z tą dużą mocą przyszedł problem jakby, że poprzednie zawieszenie może trochę mniej wybierało, było bardziej takie twarde. To też jest twarde, ale jednak lepiej wybiera i wystarcza, no jest okej. A jak z jazdą na unibolach? Bo słyszałem opinię, że nie jest to auto do jazdy na co dzień, wtedy bym powiedział. Bardzo dużo ludzi stosuje poliuretan, ja też go zresztą miałem, ale poliuretan ma swoje wady. On jednak powoduje, że działa trochę jak ciernie, jak amortyzator. Nie wiem jak to wytłumaczyć, no nie, że troszkę ogranicza pracę tego zawieszenia, bo ta siła cierna tam działa. W unibolach tak naprawdę to jest najlepsza opcja, poza tym, że one się mogą zużyć i stukać, tam nie ma oporu i dużo łatwiej tym wahaczom działać i też nie zakłócają jakby pracy amortyzatorów, żeby one działały tak jak powinny po prostu, no nie? I wiadomo, na drogę niby to nie jest potrzebne, no ale z racji moich zapędów mocowych i zawodowych, no to chciałem to zrobić, no i no, prowadzi się dobrze. Czyli mówisz, że jakby planów mocowych już nie masz większych? Jest możliwość, bo setup samochodu jest taki, że tu w zasadzie teraz przejść z 600 na 900 to nie jest jakby problem, owszem, motor jest niezakuty do dnia dzisiejszego, on jest zrobiony, jest po rewizji. Nie mówię, że teraz, ale czy i będziesz szedł w te moce, czy raczej Chyba już nie. bastujesz? Chyba nie, teraz po zmianie skrzyni jeszcze na 8 HP to auto i tak bardzo przyspieszyło. Teraz mi powiedz najważniejsze pytanie ode mnie i tak naprawdę chyba wszystkich interesuje, czy możemy się tym przejechać i możemy zobaczyć, jak te 600 koni pracuje w takim samochodzie. Przejedziemy I jak ten 2JZ, bo to jest profanacja przecież. Ta profanacja to jest, w tej budzie, tak, przede wszystkim tutaj jeździ pokażemy po jak drodze. działa i że działa. I że działa. że działa. W porównaniu do RBK. Dokładnie. Słychać strzały. Ja myślę, że pół lasu tutaj, kurde, wszystkie sarny uciekają.
Teraz to mu dał palnik, co? Teraz to zapalił pół autostrady. To przejdźmy jeszcze do środka i opowiadaj mi, bo pierwsze co się rzuca w oczy to mnóstwo zegarków. Mnóstwo zegarków jest, bo wiadomo, wtedy był trochę taka potrzeba, a teraz tak naprawdę zostały, bo przecież można zrobić jakiś ekran z wyświetlaczem, ze wszystkim naraz, ale ja mam w głowie takie coś, że to auto jest z tamtej epoki i ma być w tamtym stylu. Ten całe wiem, o Fast czym and Furious, mówisz, jak no. wtedy weszło i w ogóle wiadomo, wszyscy żeśmy się tym jarali. I tak ma zostać, dlatego zostały te zegarki, mimo że jest możliwość podpięcia ekranu, ale ma tak być. Klimat robi. No właśnie o to chodzi. To jest stary samochód i jakby bez potrzeby unowocześnianie go w środku, moim zdaniem, wiesz, gdyby był samochodem do sportu, gdzie wtedy jest jakby większa potrzeba tego, no nie, diagnozy i tak dalej, to tak. A tutaj uważam, że ten klimat jest taki, a nie inny i ma tak zostać, no nie. Się długo zastanawiałem, czy na pewno montować łopatki do skrzyni biegów, bo też nie do końca mi to pasuje do wizerunku samochodu, ale no wiadomo, jest fajny gadżet, fajnie się z tym jeździ, więc... Ale wiesz, jak ktoś nie wie gdzie patrzy, to by nie zwrócił uwagi. No tak, wiesz? no tak, no tak. Zresztą łopatki są takie jak w GT-ze. Właśnie, w ogóle mówiliśmy o tym, że masz 8 HP teraz zamontowane. Tak, jest włożona skrzynia 8 HP, no i dlatego właśnie pojawiły się łopatki, bo jest możliwość zmiany biegów taka, jest możliwość też jakby na shifterze normalnym w trybie sekwencyjnym, no i totalny full automat, gdzie jeździsz jak zwykłym daily i normalnie jedzie po prostu. Okej, czyli masz kilka trybów, które możesz po prostu tak, tam te skrzynie przełączać. na sterowniku od Lamika mają kilka trybów jazdy, od takich totalnie łagodnych automatycznych, przez szybsze automatyczne do manualnych zmian biegów, które są bardzo szybkie, dużo szybsze zresztą niż w skrzyni manualnej. A jak wygląda temat, jak już przy skrzyni jesteśmy z napędami? Co z dyfrem? Dyfer jest razem z półosiami i piastami największy w sumie jaki istnieje w gamie Nissana, czyli od Nissana 300 ZX jest to taki po prostu największy kloc jaki jest i wytrzymuje każdą moc, bo były samochody, które miały po 1500 koni i on też to przenosi, no nie? Okej. I się nie zużywa w miarę. Także jest taki wrzucony, no bo w zasadzie w tym aucie większość rzeczy jest tak zrobionych no nadwymiar, żeby wiesz, żeby nie generowały problemów Żeby spokojna i głowa mam była. to raz założone i święty spokój faktycznie jest w tym aucie od wielu lat i nic się z tym nie dzieje, żadnych luzów na półosiach się nie pojawia, nic. Wracając do środka, to jeszcze widzę znowu kierownicę Nardi Torino. Tak, kierownica Nardi, znaczy wiesz, tu jest więcej przeróbek też dlatego, że nie każdy to wie i widzi, ale to jest auto oczywiście po przekładce, bo Skyline'a nigdy nie było europejskiego, więc musiałem to zrobić, także deska jest częściowo... Właśnie, deska. Deska jest jakby wykorzystana z 200 SX-a, ale to jest jakby połączenie desek obu, żeby się ładnie zgrywało z drzwiami, ze wszystkim, bo ja nie chciałem mieć takiego, wiesz, surowego, jak, że wiesz, że jakieś tam dziury, czy w ogóle bez tego, tylko to miało pasować, więc generalnie jest jakby z dwóch desek zrobiona jedna, żeby pasowała do wszystkiego i żeby działało też wszystko tak normalnie. No i wiadomo, fotele są zmienione, bo fotele są Recarosy i te pochodzą akurat z, o ile dobrze pamiętam, z Evo 4 albo Evo 5. Okej. No i tam kierownica, lewarek, teraz akurat karbonowy, żeby właśnie wyglądał bardziej jak sekwencyjny. Właśnie, lewarek. No lewarek... I 8 HP to tak, powinien być BMW-owski lewarek. Nie Co z nim jest zrobiłeś? BMW-owski właśnie też dlatego, żeby nie widać było, że to jest od BMW lewarek i on tam pod spodem jest, ale jest zmodyfikowany, zmieniona cała dźwignia, żeby nie było widać właśnie tej powiedzmy współczesności w lewarku, bo akurat wiadomo, fajny, funkcjonalny z wyświetlaczem, ale no znowu, nie pasuje mi do tego samochodu w ogóle. To przejdźmy teraz pod maskę, czyli chyba to, co wszystkich ciekawi najbardziej. No i opowiadaj, bo tu już się dużo dzieje. Seryjny airbag. Tak, dokładnie, seryjny airbag wolnosący. No generalnie po różnych innych historiach z airbagami dokonał się swap na JZ. Jest to oryginalne GTE VVTi. No i setup jest taki sprawdzony, bo motor przeszedł rewizję, ale nawet niedawno, przez długie lata jeździł w niedotykanej serii, powiedzmy tylko duże turbo i tak dalej. No i teraz ma rewizję, doszły też wałki, sprężynki, talerzyki. No turbo jest Garrett, taki podstawowy zestaw, bo co tu można więcej zrobić w JZ generalnie. On bardzo Podstawowy łatwo zestaw na 600 no ale koni. wiesz, on to bardzo łatwo przyjmuje i w każdym się to sprawdza. Czyli duże turbo, kolektor dolotowy, przepustnica, strojenie i w zasadzie wiesz, przyjmuje, ma 615 koni teraz za ostatnim razem i tam ponad 700 bodajże niuta. Ale działa to bardzo fajnie, wiesz, jakaś tam termika doszła, tego typu sprawy. Catch tanka też masz takiego gigantycznego. Musi być, ale nic się w nim nie zbiera, no nie? Okej. Czyli jakby silnik działa i nie przepuszcza. Na szczęście nie mam problemów z tym, żeby coś tam wyrzucało. Taki setup właśnie w JZ jest bardzo, bardzo sprawdzony. I to wszystko działa, wiesz, jakieś dobre wtryski Boscha, dobre chłodzenie, bo to jest bardzo ważne, czyli i chłodnica wody, ale teraz wiadomo, chłodnica oleju duża,
też chłodnica tej skrzyni biegów teraz obecnie, no bo też musi być chłodzona. A No i chłodnice gruby oleju interkuler. gdzie One ukryłeś? są tu, po bokach, Okej. pod lampami jakby, żeby były osobne nawiewy. Skyline ma dosyć dużą komorę, więc i tak z tą temperaturą jest lepiej, bo po prostu ma to gdzie uciec w tym sensie. No nie? Wcześniej napędowo, jeśli chodzi o skrzynię biegów, o sprzęgła, były manuale. Wiadomo, wtedy wchodzi w grę dwutarczowe sprzęgło, bo żaden jednotarcz w zasadzie nie jest w stanie tego przenieść. No i z reguły były to skrzynie od BMW, no nie, no proste, po prostu dostępne u nas i sprawdzone, działające, ale z czasem, w sumie jakiś czas temu poszła jakby i moda, i chęć sprawdzenia tych 8 HP, no i ja też to zrobiłem u siebie. Faktycznie jakby bardzo to zmienia ten samochód, bardzo, bo z jednej strony jest jeszcze szybszy, ale z drugiej strony to auto w tych zwykłych trybach staje się dużo bardziej cywilne i fajne takie w normalnym użytkowaniu, bo wiadomo, Cała elastyka. tak, jakby... bo wiesz, te auta wszystkie bardzo mocno zmodyfikowane, one są ciężkie później w obsłudze takiej zwykłej, no nie? Jest twarde sprzęgło, szarpie, tu dzwoni, klepie, no to są normalne rzeczy w takich autach, nie? Ta 8 HP jednak mega robi zmianę taką, że troszkę tak teleportuje te samochody o ileś lat do przodu. Wiadomo, jeździ się dalej starym gratem, ale jest dużo bardziej cywilny, no nie? Tak rozreklamowałeś te 8 HP, że wiesz, tutaj na kanale myślę, że wielu z nich Skyline'a S14 albo tego typu samochody z 2JZ airbagami posiada. Powiedz, jak to wygląda i co trzeba spełnić, żeby taką skrzynię 8 HP wrzucić do takiego samochodu? Masz 2JZ już. Masz 2JZ, załóżmy, nie? Masz tam generalnie, 500 koni i chcesz mieć 8 HP. Podstawowy, mam wrażenie, problem poza pieniężnym to z miejscem. 8 HP jest bardzo duże i do wielu marek jest ciężko go wsadzić. Jeżeli na przykład do Toyota wchodzą dosyć dobrze, że się powiedzmy mieści ta skrzynia biegów, to na przykład chociażby do Skyline'a czy do serii 200SX już nie jest tak różowo, bo po prostu tunel jest bardzo mały. No nie? Ja na przykład miałem tunel wycinany normalnie w większości, powiększany, żeby się to wszystko tam zmieściło ładnie i też jednocześnie, żeby ten silnik razem z tą skrzynią nie wisiał nad ziemią, bo robiąc 8 HP do JZ, to wtedy skrzynia jest tyle niżej niż silnik. Po prostu 8 HP jest tak ukształtowana. Czyli już nie no użyjesz miski, tylko skrzynię całą. Miskę od skrzyni, no nie, właśnie o to chodzi, no nie, a ona jest plastikowa. Więc to już naprawdę nie jest żart, no nie? I dlatego w niektórych markach trzeba, ja na przykład u siebie, ten motor na przykład teraz wygląda, że jest dosyć wysoko, ale jest wysoko właśnie dlatego, bo musiałem Żeby go podnieść ze podnieść, skrzynią. żeby wyrównać linię podwozia z podróżnicami, żeby on nie wystawał po prostu, no nie? I to jest jakby problem taki w zabudowie, a tak ogólnie no to wiadomo, 8 HP może być w zasadzie z BMW, ja mam na przykład z Jaguara, bo swego czasu były po prostu tańsze, a to jest wszystko jakby jeden pieron, ale no i do tego zestaw musi być do konwersji, czyli adapter, zestaw montażowy, no i wiadomo, do tej skrzyni, żeby to działało w innym nadwoziu i działało dobrze, to musi być standalone do skrzyni biegów, czyli zestaw od Lamika, bo on produkuje komputery. No i cały taki zestaw musimy mieć, żeby to złożyć w innej marce, po prostu. To inaczej się nie da, ale no efekt jest naprawdę niezły. Czyli można powiedzieć, że na tych skrzyniach już zjedliście zęby. Znaczy na pewno kilka żeśmy ich założyli, jak nie więcej. Dużo ludzi je montuje, poza tym fajnie, że jest to produkt tych komputerów, tych wszystkich rzeczy, zestawów, jest to polski produkt, no nie? Więc mamy dobry kontakt, nie jest to problematyczne, dostępne i jeszcze plus jest taki, że tak naprawdę te skrzynie naprawdę bardzo dużo wytrzymują, no nie? Ułatwiają to, że później tak naprawdę, jeżeli to jest auto drogowe, to zakładasz i zapominasz, no nie? Nawet w sporcie są używane i też to wytrzymują, tylko wiadomo, przy odpowiednim przygotowaniu, ale sama skrzynia w sobie jest bardzo, bardzo wytrzymała i dobra, no nie, po prostu, no nie. Ale też nie jest to do końca taki plug and play. Nie, No nie, nie no kupujesz, jest, no tylko nie, troszkę to rzeźby wiesz, tam cię czeka. wszystko w naszych autach się nazywa plug and play, a wiesz Potnij jak to, potnij i pospawaj. pospawaj, dokładnie, to tak to jest to dosyć ciężki temat, żeby to wsadzić, głównie mówię o tym w miejscu, bo jakby mechanicznie to wiesz, składa jak każdy inny. Zaręczam, że efekt jest wart działania, po prostu, nie? Dobra, słuchaj, no to my chyba o aucie większość powiedzieliśmy, bo na pewno tutaj jeszcze No, mnóstwo to rzeczy tematów było zostało. mnóstwo, dokładnie. Mam jeszcze kilka pytań od widzów z Instagrama, które Jasne. przyszły do Ciebie i widziałem, że tam kilka ciekawych pytań Mam się bać. od osób, które Cię znają, się No pojawiło. to mówię, mam się bać. Trochę. Pierwsze pytanie. Pytanie od właściciela R33. Dlaczego wybrałeś według opinii publicznej najgorszy model Skyline? To był najtańszy. Nie no, śmieję się. Faktycznie był atrakcyjny cenowo, a też mi się podobał, no nie? Poza tym ja zawsze mam w głowie, że można poprawić. Tutaj pytanie od młodszego widza. Czym się Pan zajmuje? Powiedzmy, że jestem mechanikiem, ale Okej. bardziej w stronę, wiadomo, tuningu. Powiedzmy, no
Bardzo skromny jesteś na to, co wykonałeś do tej pory. Nie? Czy da się takie auto kupić w normalnych pieniądzach, pewnie mowa o teraz, nawet jeśli jest to bieda wersja? Wiesz co, jakąś wolnosącą wersję taką z tym DE motorem pewnie się jeszcze da, ale coraz mniej po prostu, coraz mniej, bo też one, wiesz, wyginęły albo ktoś już je robi, no to po prostu zawsze jest potem drożej. No tak. Nie czekamy, kupujemy. No tak, ta cena już niższa nie będzie, będzie, raczej w nie, drugą nie stronę. będzie. Nie? Ciężko jest przerobić LHD, jak to jest również z tymi innymi wersjami? Ciężko jest przerobić, znaczy to jest po prostu dużo pracy, ja to tak się śmieję, że wiesz, dla mnie tam każdego mogę przerobić, ale jest to czasochłonne po prostu bardzo. Ciężko jest go też zrobić estetycznie, bo nie ma deski, która pasuje, nie ma elementów, które pasują. No tak, to każdy jest jest rzeźba, 200 nie? SX-a, to nie jest ten sam to model, nie? przeróbka. I raz w życiu przerabiałem GTR R33 i to był kosmos, w sensie, że to naprawdę jest dużo cięższe, bo jednak napęd, wielkość tych wszystkich elementów, które są pod spodem mi przeszkadzają, dużo utrudnia, ale się da. Gdzie jeździł pierwszy silnik z tego Skyline'a? Tutaj padło pytanie. W kolegi PS13 zielonej Michała, No okej, to pewnie bo ja go wkładałem. on zadał pytanie. Myślę, że tak. Czy nie tęsknisz za czasami sprzed 15 lat, jak jeździło się na nocne na kilka samochodów? Oczywiście, że tęsknię, jak każdy tęskni za młodością, ale czasy były fajne, wesołe i dużo się wtedy działo. Okej. Bardzo dużo. O, tu jest też bardzo dobre pytanie. Czy dinozaur, mowa o tobie, czy dinozaur pamięta, jak się szybko jeździ tym wozem? Nie pamięta, zdecydowanie nie pamięta. PESEL robi swoje. Ja myślę, że tutaj, no bo wiecie, tu mowa o kolegach. Myślę, że powinniście mu przypomnieć, jak się szybko jeździ i znowu się wybrać jak te 15 lat temu. Myślę, że dokładnie. wam wszystkim to wyjdzie na dobre. Nie? Myślę, że byśmy się szybko odnaleźli. Dokładnie. Pytanie z innej bajki. Nie obchodzisz się z nim trochę jak z jajkiem, które łatwo zbić? Troszkę już teraz tak, ale myślę, że nie tak bardzo. Nie. Ja jednak zawsze uważałem, że samochody są do jeżdżenia, nie do stania, nie do wyglądania. Przy okazji tak, bo wiadomo, każdy się cieszy, ale samochód służy do jazdy. Czyli to jest ta właśnie stara szkoła, która jeszcze auto było kupione, żeby Zdecydowanie dawało tak. To frajdę, nie? To on wtedy, w tamtych latach też w ogóle był kupiony po to, żeby dostawał palnik, no bo każdy chciał upalać po prostu. Ma dawać frajdę przede wszystkim właścicielowi, a dokładnie. potem wszystkim dookoła. nie? Dokładnie o to chodzi. Czy podejmiesz się słapa na 8 HP? O tym to dzisiaj dużo powiedzieliśmy. Czy podejmiesz się słapa na 8 HP na custom piggyback EQ? Zależy jaki sterownik, jeżeli ogarnia tą skrzynię biegów, to tak, no nie? Do tej pory wiem, że ogarnia Lamik i na przykład Max-EQ, no nie? Ale ktoś to pewnie jeszcze robi, no u nas to jest najpopularniejsze w naszym rejonie po prostu. Czyli wszystko da się zrobić. Tak, oczywiście. Panie Marcinie, kiedy odcinek na ochłopie? Padło pytanie. Tak, z chłopakami też, chętnie, tak. Co ze słapem gigaczada? Się pytają. Zrobimy. Nie, Zrobimy. chłopaki są w porządku generalnie, znam ich, więc generalnie bardzo chętnie. Okej, no to słuchaj, ja więcej pytań do Ciebie nie mam, od widzów też już mamy wszystko. Słuchaj, ja Tobie bardzo dziękuję, że Ja się też bardzo zgodziłeś dziękuję. dzisiaj z nami chwilę pogadać. Dla Niesamowicie mnie było sama mi przyjemność. miło słuchać o tej całej historii i o tym, jak było te 15 lat temu i mam nadzieję, że wróci Wam ten czas jeszcze i sobie przypomnicie wszyscy Jak razem. to wszyscy mówią, kiedyś to było, nie? Tak jest. Wam bardzo dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek do końca. No i cóż, widzimy się w kolejnym. Cześć!